płynie po lekku. O, jaki ładny. Wielki fjord. No wort. Nie no, wort. Ładny. O, jak pięknie widać. Dzisiaj pierwszy raz widzimy fiordy, także wybaczcie ten zachwyt. Jakie dziwne, co to za kulki jest? No wodorosty, no, bierzesz i jesz. Fiord to długa, wąska i głęboka zatoka morska o stromych, skalistych brzegach. Powstała przez zalanie przez morze głębokiej doliny rzecznej lub żłobu lodowcowego po ustąpieniu lodowca. No i co, to chyba najładniejszy na razie fiord, nie? Co? Tak, mówię do Ciebie, że to chyba najładniejszy jak na razie fiord. To już są fiordy, no. Jeszcze nie do końca takie jak my myśleli, no ale to już są fiordy. Mówię, rzućmy, a nie. Nie rzucasz? Nie. Ale jak rzucił. Jak rzucił, że nawet nie dorzucił. Bo to też są takie. Nie ma tu też takiego fajnego płaskiego. Bo człowiek by chciał fajnie rzucić, dlatego że się stara. Proszę, jest. Jeszcze jeden. Ach, za ciężki. Ten od razu poleci na dno. Nie ma szans. Musiałby być lekki i płaski. O, tak. Co za duży? Proszę, jak daleko. Widziałaś? Jaką kaczuchę, czy co to rzuciłem? Jak to się tam nazywa? Kaczki. Norweskie fiordy są słynne na całym świecie. Tworzą unikalne krajobrazy z górami i wodospadami. Z ciekawostek wam powiem, że są głównym symbolem Norwegii i regionem wpisanym na listę UNESCO. The pain makes it real. I don't wanna feel. I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to feel. I'm just lost to feel. I need time to heal. I can't steer the wheel, cause this drive to kill, and it gives me chills. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. Zbieramy się. Te kości, Pobujałeś się. stare kości. Czym dalej, tym więcej takich pięknych widoków widzimy za oknem. I can't move on till I let go. Za chwilę pójdziemy zobaczyć jedno z najsłynniejszych dzieł norweskiej pracowni Snohetta. A co dopiero później? Jak? Przecież tam się godzinę idzie do góry. Piżmowu. Można spotkać tam piżmowoła. Tu już ładnie widać śnieg. O, jeszcze coś kropło. Co jakiś czas są takie pokryne. Tam było 7000 kr, tu jest 6000 kr. I co, idziemy? 20 minut mamy dojść tam.
Klimat taki stricte jak na Islandii. Ani drzewa, ani nic, tak z powrotem na Islandię przyjechali. Nawet mech podobny. Ale tylko zimniej niż na Islandii, to jest dziwne. Islandia niby dalej, wyżej, a tu jest jednak zimniej. Normalnie też ludzie się śmieją, że ludzie chodzą w klapkach na Giewont, a tu tą trasą jest, nie wiem, no ile będzie, no z 10 stopni wyczuwalne, a ludzie tu w sandałach bez skarpet. Jeszcze z dzieci. Dobra, kończymy, chodzimy na górę. Już się zbliżamy. Będę ryczał, bo wiatr jak Messerschmitt. Jakie widoki. Patrz. Ale ładnie. Jest to punkt widokowy i pawilon obserwacyjny dzikich reniferów i piżmofołów. Pawilon stoi na wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza. Miejsce służy również do edukacji ekologicznej i jest elementem ochrony norweskiej przyrody. Jak widzicie, ta konstrukcja jest świetna. Nie dość, że można się schować przed deszczem, silnym wiatrem czy tragicznymi warunkami atmosferycznymi, to jeszcze macie w rogu palenisko i można się ogrzać, co czasami może być decydującym czynnikiem, czy iść dalej. Drewno w pawilonie ma przypominać wygładzony przez wiatr i lód naturalny balik skalny. Dobra, wyjdziemy jeszcze na chwilę, aby wejść jeszcze trochę wyżej i z innego punktu pokazać okolicę w całości. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. O, jak widoki. To zaprojektował ten sam chłop, co Bibliotekę Aleksandryjską. Co też mamy na dole. Idziemy na tamten kamień. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Jeszcze takie widoki są z tej bardziej szpiczastej części. Idziemy na tą górę sobie zrobić. No i co, fajnie, nie? Fajny jest pomysł z tą budką, bo na przykład na Wołowca ostatnio jak szliśmy, strasznie tam ale to strasznie pi... A tak, proszę wchodzić, siadasz se do budki, tylko nie porównujmy odległości, no wiadomo, na Wołowca się idzie 2,5 godziny, tam 3, a nie 20 minut. A, wszystko można, jak się chce. Jeszcze kawałek. Co tu jest? A, wyżej. Wybaczcie mój wygląd, to znaczy ubiór, ale dosłownie wyciągnięto nas z doliny i nikt nie wiedział, że będziemy gdzieś wchodzić, a tym bardziej w góry. Może nie ma tu jakoś za wysoko, ale nie zmienia to faktu, że już na tej wysokości wieje masakrycznie. Jeden plus, że nie pada. Jeżeli ktoś z Was był tu w okolicy i ma zdjęcie piżmowoła, to bardzo proszę podeślijcie zdjęcia na dowolne social media. My jak dotąd widzieliśmy je tylko na zdjęciach albo jako posąg. Pomachać żonie. Żona czeka, nie wie co się dzieje. Żona jest tam.
fajnie. Patrzcie jak ładnie. O, a jak tam nawala, patrzcie, góry nawet do końca nie widać. Góry nawet do końca nie widać, bo jest w mgle. Dobra, wracamy do żony. Żona już się niecierpliwi, bo nie wie co się dzieje. No i tam ogólnie gdzieś w tych terenach można spotkać te piżmowoły, jak się ma lornetki czy coś tam gdzieś łażą i chodzą, no ale nie widać ich gołym okiem. No i co? Fajnie go, nie? Warte wejścia? A, takie. Bardzo, ale jest taki podświetny. No to samo właśnie mówiłem u góry, a te tablice co tutaj są, to jest chyba odliczanie kroków, czy długości, odległości, ile tutaj jest. Jak jesteś na Islandii, no to ta Norwegia jest taka, no właśnie taka byle jaka. Na razie jest byle jaka w porównaniu do Islandii na przykład. Jeżeli chodzi o samo piękno tutaj natury, o to wszystko co tu jest, no to jest byle jaka. No w Islandii na pierwszym lepszym przystanku zobaczycie dużo więcej niż tu. Tak samo, no tak jak mówię, no tu jest klimat Islandii. Jak ktoś nie był w Islandii, to jest klimat Islandia, to jest Islandia. To taki mech, kamienie, zero drzew, taki sam mech, no takiej roślinności może aż bujnej nie ma. Natomiast ogólnie mech, góry, śnieg, no to jest Islandia stricte, więc jak kogoś nie stać na Islandię, może przyjechać do Norwegii. Proszę, takie tablice. I tu jest wyliczanie 3000, tam jest coraz mniej, aż do samej góry. Jesteśmy zachrypnięci, też w krótkich galotkach, nieprzygotowani, bo też tak z minuty na minutę było wysiadać, wchodzimy do góry, no to wchodzimy. Tam na dole 21 stopni, tu u góry z 10-12, no to jeszcze wiatr. To jest różnica, nie? Taka metalowa konstrukcja, chyba piżmowołu. Piżmowół, tak to się nazywa. Teraz my się dopiero dowiedzieli. Blacha? A teraz by się opaliło. Jezus, Polacy. No Polacy, wiadomo. Jeszcze chcę iść tam, zobaczyć co to jest za budka. Tam byliśmy. Stamtąd przyjechaliśmy, a jedziemy w tamtą stronę. Jeszcze kamienia jakiegoś tu damy, niech będzie, że zażone, żeby nie było. 2 kamienie. Jakby ktoś z was tu był kiedyś, to ten kamień jest mój. Na samej górze, możecie dołożyć coś od siebie. Dobra, zbieramy się. O, jak ładnie widać te piżmowoły. Aż wezmę żonie, niech coś mo. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.